Siemaneczko widzowie, z tej strony Godlike. Witam was w drugiej części podsumowania 3 lat 9. generacji konsol. W tej części powiemy sobie właśnie o systemach konsol, o nowościach jakie zaproponowały oraz oczywiście o grach, ile ich było i co w tym temacie się zmieniło. Jeżeli nie oglądaliście pierwszej części tego materiału i w ogóle nie wiecie o co tutaj chodzi, no to zacznijcie właśnie od pierwszej części, którą znajdziecie w opisie filmu. Nie przedłużajmy więc i zaczynajmy. Przejdźmy teraz do możliwości software'owych. Wraz z nową generacją konsol wiele osób oczekiwało, że producenci zaprojektują tutaj całkowicie nowe systemy operacyjne, które właśnie wykorzystają możliwości nowych konsol, no i tutaj akurat było sporo zgrzytów. PlayStation 5 rzeczywiście zadebiutowało z całkowicie nowym OS-em, który zaoferował na dużo nowych bajerów, natomiast finalnie te bajery okazały się tak średnio użyteczne. Z kolei Xbox dostał dokładnie ten sam stary system z Xboxa One, no co było krokiem bardzo dziwnym i po prostu wiało sandałem. No oczywiście dzięki dodatkowej mocy tej nowej konsoli, no ten system Xboxa działał sporo szybciej niż na tym starym Xboxie, natomiast nadal był to dokładnie ten sam system ze swoimi bolączkami, jak na przykład duże problemy z nagrywaniem rozgrywki, które w sumie pozostały do dziś, czy też kwestia kiepskiego statycznego ekranu głównego, co też poprawiono w patchach. Po 3 latach w 2023 roku możemy sprawdzić, czy konsole spełniły swoje zadanie. Z podstawowymi funkcjami jak uruchamianie gier i popularnych aplikacji, no to obie z tych konsol radzą sobie równie dobrze, także przejdźmy od razu do nowości i naszych oczekiwań względem nowej generacji. Jako że tylko PlayStation 5 tutaj w tym temacie zapowiadało takie wielkie nowości, no to zacznijmy właśnie od niego. W tej generacji system PlayStation 5 miał zaprezentować tutaj nam prawdziwą rewolucję. Sony przez całe miesiące nam tutaj reklamowało tak zwane karty aktywności i dzięki tym kartom byśmy mieli prosto z systemu ładować save'y czy tam wyszukiwać serwery gier, no w ogóle będzie po prostu bajeczka. Do tego mielibyśmy też otrzymać w samym systemie możliwość otrzymania poradników odnośnie trofeów prosto właśnie na tym kafelku aktywności. Jak to finalnie wypada po tych 3 latach? No różnie i to zależy też od okresu, w jaki patrzymy. Na samym początku przy premierze konsoli to te aktywności to była po prostu jedna wielka dupa. Te kafelki przez większość gier zostały w ogóle źle wykorzystane. Zamiast rzucić tam jakieś takie proste rzeczy typu właśnie możliwość załadowania save'a, jakieś statystyki, no takie fajne, przydatne rzeczy, no to gry na przykład jak Assassin Valhalla to po prostu zasrywały te aktywności jakimiś pierdołami, jakimiś wskaźnikami zadań głównych, pobocznych, jakimiś w ogóle pierdołami nie wiadomo po co. Do tego były też bardzo poważne bugi z tymi aktywnościami, bo w takim na przykład Borderlands 3, jak chcieliśmy wczytać save'a właśnie z tego kafelka i zamiast uruchamiać grę to wcisnęliśmy sobie ten kafelek, no to mogło się tak stać, że w ogóle trofea nam nie wpadały, no co było po prostu bardzo, bardzo wkurzające i to graczy wkurzyło. Finalnie więc tak gdzieś tak po pół roku od premiery konsoli już nikt z tego nie korzystał, bo było to nie dość, że bardzo mało użyteczne, no to też często problematyczne. No a powiem wam, że szkoda, bo to był w sumie pomysł naprawdę fajny. Ja z niego korzystałem na przykład w Demon's Souls, gdzie właśnie z tego kafelka aktywności można było nacisnąć znów przygodę i zamiast uruchamiać całą grę i właśnie czekać na te loga, różne tam pierdoły, to od razu ładował się save i ja od razu wchodziłem do gry. No i to było proste, to działało i nie można tak było zrobić w każdej grze, no tylko jakieś cuda, no nie wiem. Na szczęście gdzieś tak po 2 latach, czyli w tamtym roku, deweloperzy trochę się ogarnęli w kwestii tych aktywności i zaczęli już rzucać na te tacki aktywności już takie bardziej potrzebne rzeczy, jak właśnie ładowanie save'a bez jakichś śmieci i to się teraz bardziej przydaje. Sony też widząc, że z tego nikt nie korzysta, zmieniło troszeczkę system konsoli i teraz gdy uruchamiamy grę z kafelka, to tak naprawdę nie włączamy tej gry od początku, tylko tak jakbyśmy kliknęli w aktywność przeznaczoną do ładowania save'a i dzięki temu to działa szybciej, pomija te główne ekrany ładowania. Oczywiście od dewelopera zależy jak to zaimplementuje, no ale w tym temacie jest już lepiej. Co z resztą tych bajerów, czyli z tymi podpowiedziami na kafelku odnośnie trofeów i jeżeli chodzi o tą przeglądarkę serwerów, no z tej przeglądarki to nie wyszło absolutnie nic, to była chyba jakaś totalna ściema, no a jeżeli chodzi o te podpowiedzi na kafelku, no to tak naprawdę bardzo niewiele gier z tego korzysta. Czy można więc powiedzieć, że ten nowy system PS5 nas w tym rozczarował? No trochę tak, no bo z tych szumnie zapowiadanych nowości, no to tak naprawdę niewiele okazało się użytecznych, natomiast nie można powiedzieć, żeby to był system zły, bo z uruchamianiem gier czy ich kupowaniem radzi sobie naprawdę nieźle i ogólnie to jest po prostu w porządku. Niewątpliwie wyczekiwanym przez wielu nowym featurem na konsolach była popularyzacja natywnej obsługi myszy w grach. Ta obsługa myszki pojawiła się w końcu na Xboxie parę lat temu i deweloperzy pierwsze gry z obsługą myszki zaczęli już tworzyć na nowe konsole w poprzedniej generacji. Jak to wygląda w 2023 roku? Ano mi się wydaje, że całkiem nieźle.
Jeżeli chcecie skorzystać z myszki klawiatury w grze na konsoli, no to jeżeli wierzyć portalowi Pure Xbox, to możecie to zrobić w już około 190 tytułach. Na tej liście znajdziemy oczywiście sporo indyków, natomiast zdarzają się też tam duże produkcje, jak Metro Exodus, jak z Call of Duty, gdzie sobie możemy po prostu podłączyć myszkę, sobie grać na konsoli, oraz nawet Age of Empires 2, w które możemy sobie pograć na myszce i klawiaturze bez przeszkód. Oczywiście mogłoby tych gier być więcej, natomiast jest już ich naprawdę całkiem sporo. Myślę, że w tym aspekcie możemy się czuć zadowoleni. Przejdźmy dalej. Wraz z tą generacją konsol wprowadzono także obsługę technologii FireEye na obu konsolach. Jeżeli ktoś nie wie co to jest, no to już wyjaśniam. To jest taka specjalna technologia synchronizacji wyświetlanych klatek konsoli z monitorem czy tam z telewizorem, dzięki której jeżeli gramy jakieś problemy z wydajnością, to my ich finalnie nie zauważamy, no i w ogóle ten obraz wygląda płynniej. I tutaj jest akurat różnie. Xbox wsparcie dla tej technologii otrzymał już na start i ona działa świetnie, również z moim monitorem, tutaj jest wszystko ok, nie ma żadnych problemów. Niestety sytuacja wygląda inaczej na PlayStation 5, bo tam nie dość, że wprowadzono właśnie obsługę tej technologii z dużym opóźnieniem, bo dopiero w kwietniu 2022 roku, no to do dziś ta obsługa niestety jest tam upośledzona. Standardów Fire jest bowiem aż 4 i Xbox wspiera aż 3 z nich, czyli praktycznie działa wszędzie, natomiast PlayStation 5 obsługuje jedynie ten najnowszy standard, który wciąż jest bardzo rzadki. I tutaj uprzedzam wasze pytania, nie, u mnie też to nie działa na PlayStation 5. Ale FireEye to nie jedyny bajer, na który czekaliśmy. Wiele osób po tej generacji konsol oczekiwało też znacznie bardziej zaawansowanych systemów nagrywania rozgrywki, z których korzystam też na przykład ja osobiście przy tworzeniu dla was recenzji. I tutaj sprzęt Sony rzeczywiście taki system zaoferował. PlayStation 5 może nagrywać rozgrywkę nawet wstecz przez całą godzinę do tyłu, nie mówiąc już o tym, że może oczywiście to samo robić do przodu. Do tego możemy nagrywać też w 4K przy 60 klatkach na sekundę. Także tutaj jest po prostu super. Nic więcej nam tutaj nie potrzeba. Z Xboxem niestety tak wesoło już nie jest, bo żeby nagrać klip dłuższy niż minuta, no to musimy użyć zewnętrznego pendrive'a albo dysku twardego, co jest irytujące, no jest po prostu bez sensu. I nawet jeżeli tego pendrive'a podłączymy albo dysk twardy, no to i tak rozgrywkę wstecz możemy nagrać jedynie do maksymalnie minuty. W kwestii nagrywania rozgrywki dowiodło więc jedynie PlayStation 5, a posiadacze Xbox One mogą się jak najbardziej w tym aspekcie czuć rozczarowani, no bo konsola Microsoftu dalej w kwestii nagrywania rozgrywki tkwi po prostu w erze Xbox One. Ostatnią rzeczą, której oczekiwano od systemów konsol, była rozszerzona wsteczna kompatybilność. O tym, że na nowych konsolach będą działać gry z poprzedniej generacji, czyli z PlayStation 4 i Xbox One, no to my wiedzieliśmy, natomiast wiele osób chciało grać w gry z jeszcze starszych generacji, na przykład właśnie z Xboxa 360 czy jeszcze starszych, i tutaj niewątpliwie prym wiódł Xbox. Konsola Microsoftu już w poprzedniej generacji oferowała właśnie możliwość grania w gry z tego Xboxa 360, a nawet pierwszego Xboxa sprzed 20 lat. I w tej generacji Microsoft zapewnił wsparcie dla kolejnych kilkudziesięciu tytułów, no i na koniec jeszcze stwierdził, że zrobił już po prostu wszystko co mógł, dodał wszystkie gry jakie mógł dodać, wyczerpując praktycznie wszystkie możliwości licencyjne, także nowych gier raczej nie będzie. Na grudzień 2023 roku na nowym Xboxie możemy zagrać włącznie 696 tytułów z Xboxa 360 oraz pierwszego Xboxa i to jest liczba naprawdę imponująca. Do tego Microsoft często do tych gier dodawał jeszcze takie kolejne poprawki, jak na przykład podbicie ilości FPS-ów na 60, czy też dodanie trybu HDR i to nawet do jakichś bardzo starych tytułów. Nawet jakieś stare kultowe produkcje jak Fallout New Vegas czy znakomity Spec Ops The Line możemy dzisiaj na Xboxie zagrać w 60 FPS-ach dzięki właśnie specjalnym patchom robionym przez Microsoft, a to nie muszę wam mówić, potrafi totalnie zmienić nasze wrażenia z rozgrywki. Wisienką na torcie jest możliwość uruchamiania gier, które już posiadamy po prostu z płyty. Nawet z tych płyt z pierwszego Xboxa sprzed 20 lat wystarczy je wsadzić do nowego Xboxa i one będą działać. Więc tych gier nie trzeba kupować ponownie. Tak to się właśnie powinno robić i tutaj praca została wykonana wzorowo i sam z tej kompatybilności, ja wam powiem, korzystam naprawdę często i dla mnie to jest ogromny plus Xboxa. Jak natomiast ta sprawa wygląda na Playce? No tutaj już niestety znacznie gorzej. Sony w przypadku kompatybilności wstecznej stawia tak naprawdę na dwa rozwiązania. W przypadku gier z PlayStation 1 i PlayStation 2 to jest to emulacja, a w przypadku tych gier z PlayStation 3 to jest to streaming. Tych pierwszych, czyli tych gier z PS1 i z PS2, no to niby miało być dużo, natomiast finalnie to wyszło jedynie kilkadziesiąt tytułów na PlayStation Store, a kolejne to jakoś bardzo wolno wlatują na listy. Niby tam Sony coś gadało, że ma być ich w sumie dużo, ale
Idzie im to naprawdę bardzo powoli, no ale plus tego chociaż jest taki, że te gry możemy sobie kupić i ograć na swojej własnej playce. Inaczej sprawa się ma za to w przypadku gier z PlayStation 3, no bo tam cała ta niby wsteczna kompatybilność to jest po prostu streaming. Jak chcemy zagrać, no to najpierw oczywiście musimy zapłacić za sam streaming, czyli wykupić ten najdroższy plan PlayStation Plus Premium, kosztujący bagatela 70 zł miesięcznie. Później, gdy my już to zapłacimy, no to szybko okaże się, że ta usługa w Polsce jest niestety mocno wybrakowana, no i jak to sam streaming cierpi też na problemy streamingu. W innym materiale na kanale my sobie ten streaming sprawdzaliśmy, no i jakość tych gier z PS3 no była krótko mówiąc niewesoła. Obraz był mocno rozmyty, pomimo że te gry na PlayStation 3 nie miały takiego rozmytego obrazu. Do tego nie możemy po prostu tutaj w tej usłudze uruchomić swoich własnych gier, które posiadamy i jesteśmy skazani na to, co nam da Sony, a Sony niestety bardzo lubi żonglować tymi tytułami i one bez przerwy usuwają, dodają jakieś tytuły, robią po prostu kompletny bałagan. Najgłupsze w tym wszystkim jest to, że nawet gry samego Sony, których obecność tutaj w sumie byłaby naturalna, no to nie zawsze jest tam gwarantowana. Taki prosty przykład, chcecie na przykład zagrać w Killzona 2, czyli naprawdę wybitnego FPS-a z ery PlayStation 3. No to sobie nie pogracie, bo go tam nie ma. A to przecież jest gra Sony, nie? To dlaczego jej tam nie ma? No nie wiem. No dobra, to może Resistance. No dobra, Resistance jest i sobie w niego zagracie, jak polecicie do Yankesów. Bo ta gra jest tylko dostępna u Yankesów. A dlaczego jest tylko u Yankesów? Też nie wiem. No niestety, takich głupich ograniczeń i brakującej zawartości jest w przypadku wstecznej kompatybilności na konsoli Sony mnóstwo i wypada ona w tym aspekcie po prostu kiepsko. Szczególnie gdy porównamy ją do konkurencji, gdzie gry sobie kupujemy sami, kiedy chcemy i odpalamy je na swojej własnej konsoli też kiedy chcemy. I ostatnia kwestia w naszym podsumowaniu to są same gry i tutaj mamy na starcie pierwszy zgrzyt. Te gry są po prostu drogie jak jasna cholera, a to za sprawą Sony, które wprowadziło sobie wraz z tą generacją nowy standard cenowy i sprzedaje je teraz po 350 zł. Oczywiście wszystkim wydawcom, jak tylko to zobaczyli, no to rozwiązanie zajebiście się spodobało i efekt jest taki, że wiele nowych gier jest właśnie teraz po 350 zł, więc w ogóle jest lipa. Dlatego ludzie też często kombinują, kupując te gry z Turcji czy tam jakichś innych Brazylii, no ale to jest temat na inny materiał. Wróćmy więc do meritum. Gier tak naprawdę wyróżniamy dwa rodzaje. Są to gry multiplatformowe oraz gry ekskluzywne. Zacznijmy od tych pierwszych. Czy 9. generacja konsol przez te 3 lata zapewniła nam dobre gry multiplatformowe? To jak sami pewnie przypuszczacie, naprawdę ciężko jest ocenić, no bo tutaj by trzeba przejrzeć całe setki gier, natomiast myślę, że ja znalazłem na to odpowiedni sposób. Otóż w tym celu skorzystamy sobie z serwisu OpenCritic, który skupia właśnie recenzje gier. Ja wiem, że te recenzje nie zawsze są miarodajne, ale przynajmniej mniej więcej będziemy mogli wiedzieć, jaka jest jakość gier. I teraz wchodzimy sobie na ten serwis i w tym serwisie zobaczymy sobie, ile przez pierwsze 3 lata było gier co najmniej z oceną 8 na 10 w tej generacji oraz w generacji poprzedniej. Jeżeli chodzi o tą obecną generację, no to najlepiej sprawdźmy na PS5, bo tam jest troszeczkę więcej gier na Xboxie, a więc do dzieła. Zacznijmy od generacji poprzedniej. Wykorzystując taki specjalny skrypt, który ja napisałem specjalnie na potrzeby tego porównania, wyszło mi, że od 2013 do 2016 roku w poprzedniej generacji konsol otrzymaliśmy 187 gier z oceną co najmniej 8 na 10. Jak to wygląda w przypadku obecnej generacji? No w przypadku obecnej generacji w takim samym okresie, czyli przez 3 lata, było to 195 gier, czyli w sumie bardzo podobnie. Oczywiście sporo z tych gier, które ja tutaj wliczyłem, to są remastery, no ale jednak wyniki są nadal bardzo do siebie zbliżone. Chociażby w tym roku otrzymaliśmy już bardzo mocnego Baldur's Gate 3, świetnego Atomic Heart, naprawdę dobrego Alan Wake'a 2 czy całkiem niezłe Final Fantasy 16. Więc tych gier naprawdę jest sporo. Sytuacja z grami na tej generacji wygląda więc naprawdę nieźle i mi się wydaje, że nie ma tutaj na co narzekać. Myślę, że jest nie gorzej niż w erze PS4. Powiem wam więcej. Dzięki mocy nowych konsol oraz właśnie abonamentu jak Game Pass, no to osoby preferujące właśnie gry multiplatformowe bawią się prawdopodobnie lepiej niż kiedykolwiek wcześniej na konsolach. No dobra, ale gry multiplatformowe to jest jedna rzecz i mamy też gry ekskluzywne, które to są bardzo ważne, bo to właśnie one nas przekonują do zakupu danej konsoli. A przynajmniej tak powinno być. I tutaj jest niezły bajzel. Zanim zaczniemy, to powiedzmy sobie jeszcze raz, co to w ogóle są gry ekskluzywne, bo tutaj w internecie jest naprawdę ogromne zamieszanie co do tego terminu. Gry ekskluzywne to są gry projektowane pod jedną platformę. Tylko jedną. To czy później ta gra gdzieś tam trafi na jakąś inną platformę, czyli będzie tak zwany port, to nie ma znaczenia, bo najważniejsze jest, że tą grę się robi na jedną platformę przy projekcie. Dzięki właśnie projektowi pod jedną platformę można wykorzystać wszystko, co ta platforma oferuje.
Jest to przeciwieństwo multiplatformy. Jeżeli jednak w zamyśle grę się robi na start na dwie platformy, to nie jest już gra ekskluzywna, tylko właśnie gra multiplatformowa, które tam niektóre sprzęty po prostu omija. Niektórzy producenci takie twory próbują właśnie przypudrować jako jakiś konsol ekskluzyw czy jakieś inne cuda. Teraz powiedzmy sobie szczerze, że gry, które wychodzą na kilka platform, nigdy nie będą grami ekskluzywnymi. I przez te 3 lata Sony na Playce zaoferowało nam całe 9 gier ekskluzywnych, z czego i tak 3 to były remastery czy tam remake'i, więc w sumie nie licząc ich wyszłoby nam jakieś 6 gier. Powiecie, no dobra Godlike, ale czemu na tej liście tych twoich eksów nie ma God of War'a nowego czy nowego Horizona? A on dlatego, że nowy God of War i nowy Horizon to w zasadzie nie wiadomo czy do końca są gry ekskluzywne, bo wychodzą na dwie platformy. Przez głupotę obecnego szefa Sony, czyli pana Jima Ryana, te gry stały się cross-genami, czyli wyszły od razu zarówno na PlayStation 4 i PlayStation 5. Przez tą właśnie katastrofalną w skutkach decyzję w tych nowych grach niestety nie można było wykorzystać w pełni mocy PlayStation 5, no bo projekt tych gier musiał być dostosowany do bardzo starej już konsoli PS4. Głupota? No głupota, jak jasna cholera. Wiecie co? Najśmieszniejsze w tym wszystkim jest to, że gdy te cross-genowe gry wyszły na te dwie konsole, no to na PlayStation 4, pomimo że tych konsol było wtedy dużo więcej u użytkowników, klientów, sprzedawały się dużo gorzej niż na PlayStation 5. Był to więc krok nie tylko głupi, ale i finansowo bezsensowny, bo w sumie nie dał praktycznie żadnych bonusów. I do tego wspomniany już tutaj szef Sony, czyli Jim Ryan, dokonał też przez ostatnie miesiące, a nawet lata, zmasowanej destrukcji wielu studiów Sony, każąc im robić jakieś multiplatformowe gry multiplayer, zamiast skupić się na tym, co robili do tej pory, czyli dobrych singlowych heksów. Niestety, finalnie skutek jest taki, że na przyszły rok mamy w zasadzie jedną grę ekskluzywną i to nie od Sony, a w 2025 to w sumie nie wiadomo, czy w ogóle coś wyjdzie, no bo równie dobrze mogą gry wlecieć do kosza, tak jak tworzony w bólach multiplayer do The Last of Us, który w tym miesiącu wleciał do śmietnika. Pomimo więc, że te gry Sony były całkiem dobre, no to spadek formy w tym aspekcie da się wyczuć i finalnie w kwestii gier ekskluzywnych w tej generacji produkt Japończyków wygląda przeciętnie. Ale może być gorzej, widzowie, i z chęcią o tym opowie nam Xbox, który w tej generacji prawdziwych gier ekskluzywnych otrzymał całe zero, czyli dosłownie nic. Microsoft bowiem już od jakiegoś czasu wydaje sobie gry jednocześnie na PC i na Xboxa, więc w zasadzie tworzy multiplatformy, a one nie wychodzą na Playkę, bo nie. Okej, czyli Xbox nie ma praktycznie żadnych eksów. Natomiast jeżeli przymkniemy już oko na to, że to są multiplatformy i po prostu będziemy się kierować tym, że Microsoft robi jakieś tam gry, no to i tak wygląda to szczerze mówiąc bardzo niewesoło. Wydany w tym roku Starfield, który wyszedł na kompa i na Xboxa, okazał się rozczarowaniem. Forza Motorsport ta nowa, z tego co widziałem, też jest dość kiepska, jest gorsza od poprzedniej części. Hellblade 2 to Microsoft już robi całymi latami w jakichś bólach, nie wiadomo czy to w ogóle wyjdzie, bo to jest jakaś gra widmo. Ten najnowszy Gears of War to też jest jakiś taki sobie, no on w ogóle jest dużo gorszy od tych starych części. Ogólnie rzecz biorąc, nawet jeżeli w tym aspekcie weźmiemy pod uwagę te niby eksy, które są w zasadzie multiplatformami, to i tak nie dość, że jest ich mało, to jeszcze w dużej mierze są do dupy. Tak szczerze mówiąc, to ostatnia gra, jaką ja grałem, taka dobra od Microsoftu, to było chyba Age of Empires 2, które i tak było portem z komputera, także tutaj Microsoft spieprzył totalnie wszystko na całej linii i powiem więcej, nie zanosi się, żeby w przyszłości było w tym czasie lepiej. Niby firmy w tej generacji pokupowały sporo studiów, Sony kupiło Bungie, Microsoft kupił Activision, natomiast finalnie dla nas to nie za wiele z tego wynika. Bungie tylko tłucze to nudne Destiny, które i tak w sumie nie znam nikogo, kto by w to grał. Activision jeszcze przez lata i tak będzie robiło gry na Playkę i to jakieś multiplatformowe tytuły, na jakieś nowe marki chyba też się nie zanosi. Więc w sumie wszystko zostanie po staremu. W kwestii gier ekskluzywnych obie konsole nas więc zawiodły, ale to jednak Xbox nas zawiódł na całej linii. Na Playce może tych eksów jest niewiele, może one tak naprawdę nie są eksami i może też przyszłość nie wygląda tam za wesoło, ale chociaż coś tam dobrego jest. Na Xboxie w tej generacji nie mamy dosłownie nic. Nawet jak coś się pojawi, no to jest spora szansa, że też będzie przeciętnie i tego eksem i tak nie będzie można nazwać. Więc jest totalna lipa, jeżeli chodzi o Xboxa. Okej, ale to nie wszystko. W internecie dużo jest postów, że w tej generacji nie ma jakiejś żadnej gry, która by po prostu rozwaliła system i powiem wam, że tak, to jest najprawdziwsza prawda. Takich gier, które spowodowały opad szczęki w tej generacji nie ma. Dlaczego tak jest? Ano już sobie to przed chwilą powiedzieliśmy. Dlatego, że w tej generacji bardzo niewiele było właśnie prawdziwych gier ekskluzywnych, a to właśnie tego rodzaju gry potrafią wykorzystać moc konsol w 100% i zaoferować sporo więcej od tych tytułów multiplatformowych.
Tutaj ich było właśnie bardzo niewiele, a jak już były, no to szef Sony też je storpedował, wrzucając je także na PlayStation 4, przez co nie można ich było zaprojektować wyłącznie pod nową konsolę. Efekt jest taki, że niemal żadna nowa gra nie dała nam takiego efektu wow, jak na przykład dał nam Horizon Zero Dawn na PlayStation 4 i z tej generacji możemy być niewątpliwie niezadowoleni. Oprócz samych gier w tej generacji zmieniło się coś jeszcze. W dużej mierze zmienił się bowiem sposób grania w gry, a to z dwóch powodów. Po pierwsze, niektórzy deweloperzy zaczęli kombinować, jakby tu wydawać swoje gry jedynie w formie cyfrowej. No niektórzy z was powiedzą w sumie, co z tym złego, że tam deweloper wyda te gry tylko w formie cyfrowej, przecież każdy ma szybki internet. No tak, każdy ma szybki internet, natomiast nie chodzi tutaj o samą dystrybucję tej gry cyfrową, chodzi głównie o ceny. Jeżeli mamy grę jedynie w formie cyfrowej, no to jej wydawca może dyktować ceny jakie tylko chce przez bardzo długi czas, a to dla nas jest już naprawdę dużym zagrożeniem. Jeżeli mamy gry w formie i cyfrowej i pudełkowej, no to często zdarzało się tak, że wydawca musiał obniżać ceny gry w formie cyfrowej na PlayStation Store czy tam Xbox Store, bo pudełko przez ten czas mocno staniało. Tutaj może praktycznie windować cenę w nieskończoność i to jest problem. Na szczęście na razie takich prób wydawania gier tylko w formie cyfrowej było naprawdę niewiele. Najgłośniejsza z tych prób to chyba Baldur's Gate 3 i tam producent pod naporem krytyki się ugiął i powiedział, że w końcu wyda to pudełko, tam widziałem, że już jest to pudełko do kupienia. No i także mamy przypadek Alan Wake'a 2, który tej wersji pudełkowej w ogóle nie dostał. No i wygląda na to, że na tym się mocno przejechał, no bo dane o sprzedaży tej gry nie wyglądają wesoło. No i bardzo dobrze. Miejmy nadzieję, że dzięki temu właśnie ten temat gier jedynie cyfrowych na jakiś czas ucichnie. Druga sprawa to są natomiast same abonamenty. Te przez ostatnie 3 lata mocno się rozrosły i prym wiedzie tutaj Xbox Game Pass, który już w poprzedniej generacji był bardzo mocny, tutaj też jest mocny. Natomiast nowością jest abonament PlayStation w postaci PlayStation Plus Extra oraz Premium. Natomiast jedno trzeba od razu powiedzieć, usługa Sony to nie jest odpowiednik tego Game Passa od Xboxa. W usłudze Sony co prawda też mamy sporo gier, natomiast w dużej mierze nie wpadają tam gry ekskluzywne Sony w przeciwieństwie do Game Passa, bo tam akurat gry Microsoftu wpadają Day One. W PlayStation Plus też na ogół gry nie wlatują na premierę, natomiast w Game Passie często tak się dzieje i PlayStation Plus oferuje też takie płatne dema, których tam jednak w sumie jest tyle co kod napłakał, także nie warto o nich mówić. Różnic w tym temacie jest jeszcze sporo, natomiast nas najbardziej interesuje, czy tak jak mówi sporo osób w internecie, te abonamenty są zagrożeniem dla tradycyjnego grania i czy możemy z nich być zadowoleni. I tutaj może was zdziwię, natomiast moim zdaniem te abonamenty growe, czyli zarówno Xbox Game Pass, jak i ten nowy PlayStation Plus, nie są w ogóle zagrożeniem dla tradycyjnego grania. Moim zdaniem jest wprost przeciwnie, one to tradycyjne granie, czyli że kupujemy sobie gry na własność, mogą jeszcze ułatwić. Nie wiem czy zauważyliście, ale jak gra wlatuje do Game Passa czy właśnie do Plusa, no to jej pudełkowa kopia z ceną od razu zlatuje na mordę i możecie ją kupić dużo taniej niż wcześniej. Do tego nikt wam przecież nie broni kupować gier zamiast korzystać z abonamentów, możecie je sobie zawsze kupić, a tak jak powiedzieliśmy, kupowanie gier z abonamentów może być dużo tańsze. Myślę więc, że nie możemy tutaj powiedzieć o żadnym zagrożeniu. Wiele osób, jeżeli chodzi o te zagrożenia, to przytacza tutaj przykład filmów, bo tam na przykład jest taka sprawa, że filmy są dostępne tylko na Netflixie i ich nie można kupić na własność, natomiast gry to nie są filmy i zawsze możemy kupić je osobno. Jeżeli chcemy, to z tych abonamentów growych nie musimy w ogóle korzystać. Nie zmienia to faktu, że moim zdaniem jednak korzystać z nich warto, no bo one są po prostu całkiem nieźle skrojone, jeżeli chodzi o ceny. Xbox Game Pass jest naprawdę mocny, jeżeli chodzi o gry multiplatformowe, tam jest dużo nowości, dużo dobrych gier. Nowy PlayStation Plus może nie spełnił wszystkich oczekiwań w nim pokładanych, natomiast wciąż dla osób, które rozpoczynają swoją przygodę z konsolami, może być ciekawą propozycją nawet pomimo trochę przestarzałej biblioteki. Ogólnie z tych abonamentów myślę, że możemy być zadowoleni i absolutnie nie należy się nich bać, a jeżeli nie chcemy, to w ogóle nie musimy z nich korzystać. I ostatnia sprawa w tym temacie to jest streaming, który producenci konsol udostępnili w tej generacji dla dużo szerszej społeczności. Sporo osób oczekiwało, że właśnie w tej generacji konsol te usługi streamingowe się spopularyzują, jednak jak się okazuje, tak w ogóle tak się nie stało. Microsoft w sądzie nawet na rozprawie sam przyznał, że ten xCloud to w ogóle jakaś porażka jest i nie inwestują w tą usługę. PlayStation Now niby też nie jest jakoś szczególnie popularne, pomimo to, że jest już dostępne w Polsce i nawet pomimo planów wprowadzenia jakiegoś streamingu w 4K, no to nie widać jakiegoś specjalnego zainteresowania tą usługą. Dla nas jednak, którzy grają na konsolach, nie ma praktycznie to żadnego znaczenia, więc nie będę tutaj tego aspektu oceniał i przytoczyłem go jedynie jako taką ciekawostkę.
co w tej generacji się zmieniło. I to już koniec, drodzy widzowie. Prześledziliśmy sobie wszystkie najważniejsze feature'y oraz oczekiwania co do nowej generacji konsol. Teraz odpowiedzmy sobie na pytanie, czy 9. generacja konsol jest udana i odpowiem tak, zależy dla kogo. Jeżeli ktoś wzorem poprzedniej generacji oczekiwał świetnych gier ekskluzywnych, które wyrwą go z kapci, no to się cholernie zawiódł, no bo w tej generacji takich prawdziwych eksów otrzymaliśmy nie dość, że mało, to jeszcze w dużej mierze były one takie sobie. Jeżeli jednak po nowych konsolach oczekiwaliście dużej wydajności i dużej ilości dobrych gier multiplatformowych, no to tutaj powinniście być zadowoleni, bo w tym temacie obecna generacja konsoli jest naprawdę mocna. Czy wszystko się w tej generacji udało? No nie. Natomiast wciąż doszło nam naprawdę sporo nowości, dzięki którym rozgrywka stała się po prostu przyjemniejsza. Pomimo, że ta cholerna rekonstrukcja obrazu często niszczy nam obraz, to i tak rozdzielczość finalnie w grach jest dużo wyższa niż na starych konsolach. Do tego gry się nam ładują znacznie szybciej. Pomimo, że otoczenie w grach nadal jest statyczne jak cholera, no i w bardzo niewielu grach można mówić tutaj o jakiejś interaktywności, no to i tak jakość grafiki względem PlayStation 4 się mocno podniosła. Finalnie to, czy ta generacja nas rozczarowała, czy też wręcz przeciwnie, to zależy głównie od naszych własnych oczekiwań. Ja wam osobiście mogę powiedzieć, że ja jestem z tej generacji konsol zadowolony, bo gram właśnie głównie w gry multiplatformowe na monitorze 4K. I mnie osobiście gra się naprawdę spoko, te gry mają niezłą jakąś grafiki i rozdzielczość też jest w porządku. Pozostaje nam jeszcze ostatnia kwestia. Kto tą generację tak naprawdę wygrał? Jeżeli spojrzeć na dane sprzedażowe, no to tutaj jednoznacznie widać, że PlayStation 5 przebiła Xboxa niemal 2:1 i Playka sprzedaje się od niego znacznie lepiej. Nad powodami, dlaczego tak jest, no to się możemy zastanawiać, natomiast faktem jest, że PlayStation 5 jest dużo bardziej popularny i jest w tym wyścigu sprzedażowym niekwestionowanym zwycięzcą. Dane sprzedażowe to jest jednak jedno, a użytkowanie sprzętu w praktyce drugie. Gdybyście jednak zapytali mnie, którą z tych konsol bardziej lubię, to szczerze mówiąc ciężko byłoby mi wskazać faworyta, bo obie z tych konsol właśnie zarówno Xbox jak i PlayStation 5 sprawiają mi sporo radości i gdybym ja miał jeszcze raz kupować konsolę, to szczerze mówiąc kupiłbym obie jeszcze raz. A wy, drodzy widzowie, dajcie proszę znać, jak oceniacie 3 lata 9. generacji konsol, czy są dla was rozczarowaniem, czy wręcz przeciwnie, są dla was naprawdę udane. Pamiętajcie, że ja zawsze bardzo lubię z wami dyskutować i chętnie dowiem się, jaką macie opinię na ten temat. Dziękuję wam bardzo za obejrzenie tego filmu. Jeżeli on się wam podobał, to zapraszam was serdecznie do obserwowania kanału, bo takie filmy będą się na nim pojawiać regularnie. Gorąco dziękuję też wszystkim wspierającym kanał, jestem wam bardzo wdzięczny za okazaną pomoc. Dzięki właśnie waszemu wsparciu przygotowywane filmy na kanale mogą być jeszcze lepsze. Także dzięki panowie, pozdrawiam i trzymajcie się.